Dziś wspólnie wykonamy oto taką zieloną osikową choinkę. Każdy z Was otrzymał zestaw z Osikowej Doliny. Ja już swój zestaw rozpakowałem, no i zawiera on instrukcję, taki oto model naszej choinki, tekturowy, drewniany patyczek, podstawkę, no i kolejno ponumerowaną torebki. Raz, dwa, trzy i cztery. Dodatkowo potrzebujecie pędzelek, ja używam tak zwanego ekopędzelka, klej magiczny, no i jeżeli macie taką ochotę, to brokat do przyzdobienia naszej choinki. Otwieramy torebeczkę z numerem 1, no i sprawdźmy, co ona zawiera. Torebeczki numer 1 znajdują się osikowe płatki i takie oto 4 naklejeczki, na których skupimy się na samym początku. Na samym początku zajmujemy się naszym stożkiem, czyli modelem naszej choinki. Na samym starcie musimy zagiąć nasz stożek. Teraz odwijam, zaginam go jeszcze raz. Na początek musimy go posmarować jeszcze klejem. Biorę naklejki, odklejam i przyklejam w miejsce kciuka. Kolejna naklejka nieco wyżej. Następne tak samo. Przechodzimy do kroku drugiego, czyli umieszczenia naszego patyczka i naszej choineczki. Teraz przechodzę do kroku trzeciego. W kroku trzecim możemy zauważyć, że mamy dwie ilustracje płatków. Jedna obrazuje nam płatki duże, a druga małe. Ma nam to pomóc w odróżnieniu, które płatki w danym momencie przyklejamy. My na samym początku będziemy korzystać z dużych płatków, a dopiero w późniejszych krokach przejdziemy do płatków małych. I to, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to to, że płatek ma dwie strony. Jest strona wklęsła, czyli taka, która jest wygięta do środka, i strona wypukła, czyli ta, która odstaje. My będziemy przyklejać nasze płatki, tak jak tutaj, na tej choineczce, mniej więcej w taki sposób, żeby płatki odstawały, czyli stroną tą wypukłą.
chwytamy za torebeczkę oznaczoną numerem 3, no i otwieramy ją. Biorę pędzelek w dłoń, nabieram kleju i będę stawiał, zobaczcie, będę stawiał po prostu kropeczki kleju w miejscach, na których będę chciał umieścić moje bombki. W tym miejscu choineczkę powolutku odkładam tutaj na bok, ponieważ teraz na stoliczek biorę torebkę numer 4, a więc tak jak jest to pokazane w punkcie 9, czyli naszym kroku 9, otwieram torebeczkę 4 i tu po otwarciu torebeczki musicie być ostrożni, ponieważ tutaj znajduje się szpileczka, na której zamocujemy na samym szczycie, właśnie tutaj, naszą gwiazdkę. Biorę pędzelek i w miejscach, w których nie mam bombek, delikatnie smaruję końce klejem, ponieważ w tych miejscach, w których będzie znajdował się klej, tam przyklei się mój brokat. I teraz wezmę moją serpentynkę. Rozkładam ją, ponieważ tutaj znajdują się dwie części serpentynki. Jedną smaruję klejem i przyklejam do drugiej. Serpentyna się już trzyma. No i w trakcie, kiedy każda choinka ma już bombki, ma już serpentynę, to jedynie brakuje jej czego? Tak jest, brakuje jej na samym szczycie gwiazdki. Ale zanim tą gwiazdkę jeszcze umieścimy, to przydałoby się, by ta gwiazdka świeciła się takim pięknym, złotym kolorem jak ta, a więc jeszcze pobrokatujemy ją delikatnie z jednej i z drugiej strony. I w taki oto sposób przygotowałem świąteczną choinkę. Powiem wam, że naprawdę jestem dumny z mojej choinki. Z okazji ubierania wspólnie tej przepięknej choinki chciałem wam życzyć wszystkiego najlepszego właśnie z okazji świąt Bożego Narodzenia. Dużo ciepła i takiej świątecznej, rodzinnej atmosfery. Mam nadzieję, że bawiliście się wyśmienicie, bo ja tak. Życzę wam miłego dnia, wesołych świąt i trzymajcie się. Pa, pa!